Witam, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku sytuacja niebywała, nie tylko cały festiwal wylądował online, ale też rozmowy z reżyserami w takiej formie właśnie są Wam prezentowane. 27 reżyserów i reżyserek, 27 rozmów, a dzisiaj moim gościem jest Janek Kuźnik, reżyser filmu Prawdziwe Uczucia. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po drugiej stronie. Technologia nam umożliwia to spotkanie. Bardzo się z tego cieszę. A technologia to jest też coś, o czym myślimy od razu, kiedy myślimy o science fiction. I od tego chciałabym zacząć tą naszą rozmowę. Czy Ty, kiedy myślałeś o pracy nad filmem Prawdziwe Uczucia, to myślałeś o tym, że w świecie science fiction czegoś Ci brakuje, jakiegoś typu historii i dlatego trochę właśnie w takim kierunku idziesz ze swoją własną? Jak to było? Wiesz co? Tak mniej więcej było. Bo pomysł na film zaczął się od tego, że obejrzałem film science fiction krótkometrażowy opowiadający historię o miłości do androida. Ale, znaczy nie żebym teraz właśnie przyznawał się do plagiatu, film miał zupełnie inny temat, a to jest wiadomo stary koncept. Tylko był w takim zwyczajowym anturażu science fiction na statku kosmicznym z podróżą międzyplanetarną i tak dalej. Bardzo duże było nastawienie na tą warstwę wizualną, atrakcyjność samego świata. I po obejrzeniu tego filmu zastanowiłem się, jakby to było, jakby problematykę przenieść po prostu do polskiej rodziny. Początkowo myślałem zupełnie przaśnie, żeby to było gdzieś na grillu, gdzieś pod Radomiem, na działce na grillu. Z czasem ewoluowało to jednak w taką rodzinę z klasy średniej, średniej wyższej. No ale to jest świetny punkt wyjścia, bo tu się z Tobą zgodzę, że kiedy myślimy o relacjach czy o uczuciach nawet w przyszłości, czy właśnie w kontekście technologicznym i tego, że androidy też marzą i też coś czują, to widzimy to właśnie w takim anturażu kosmiczno-przyszłościowym. A rzadko też zastanawiamy się nad tym, jak właściwie, jeśli ta przyszłość nie będzie wyglądała tak technologicznie, bo na razie się na to nie zanosi, to jak będą się zmieniały nasze emocje i właściwie ich punkty przyłożenia. Więc to jest naprawdę super, że tutaj się tak telepatycznie chyba z tym skomunikowaliśmy, bo to jest właściwie taki bardzo mocny wymiar tego filmu, ale też chciałabym Cię zapytać o kombinowanie z tą historią, bo przyznam szczerze, że kiedy ja zaczynałam ten film oglądać i zobaczyłam tą parę, która ubiega się o kredyt, to aż się złapałam za głowę i sobie myślę, co mnie tutaj czeka w tej historii, bo to jest bardzo takie, powiedzmy, stereotypowe ujęcie młodych ludzi, którzy mają tego rodzaju problemy, ale Ty nieustannie wodzisz widza za nos. Źle się złapałeś za głowę. Proszę? Czyli to było złe złapanie za głowę, że tak, czeka to mnie było coś takie nawet nie tyle złapanie za głowę, co raczej wywracanie oczami. To było bardziej to. Okay. A tutaj się okazuje, że przychodzi Janek Kuźnik i postanawia, że będzie przez najbliższych kilkanaście minut wodził mnie za nos. I zmieniał cały czas właściwie te moje oczekiwania wobec historii. Więc chciałabym wejść do tego scenariusza i przyjrzeć się tej historii i temu, jak Ty nad nią pracowałeś, żeby osiągnąć trochę ten efekt, z którym my się tutaj spotykamy. Tak, pamiętam dwa takie momenty pracy nad scenariuszem, bo wiedziałem, że chcę opowiedzieć o androidach tak w polskiej rodzinie. Przyznam, że początkowo to miała być jednak jakaś taka umowna przyszłość, powiedzmy za 30-40 lat, ale potem ze względów budżetowych uznałem, że bardzo awangardowo i ciekawie będzie, jeżeli to jest alternatywna wersja współczesności. I myślę, że w sumie na dobre wyszło. Były takie dwa momenty. Pierwszy to było w podróży z Gdyni do Warszawy w pociągu, co nie ma żadnego znaczenia, ale po prostu nagle mnie uderzyło, że punkt zwrotny kluczowy jest taki, że matka nie akceptuje, bo sama ma to doświadczenie. To jakby mi ułożyło. Ta rozmowa będzie prezentowana po filmie, nie przed filmem. Tak, wydaje mi się, że raczej widzowie będą oglądali te rozmowy po filmach, bo tak to by trochę za dużo byśmy im zdradzali. Tak, więc znalazłem ten kluczowy punkt zwrotny, kiedy okazuje się, że matka nie akceptuje, bo sama ma to doświadczenie i to w ogóle mi ustawiło temat filmu, bo dla mnie jednym z kluczowych tutaj tematów jest ten stosunek rodzica, matki do błędów, załóżmy błędów potomstwa. Zauważa się, że dziecko chce powtarzać twoje błędy, chcesz je przed nimi uchronić, ale to jest niemożliwe. A druga rzecz to kiedy wiedziałem, na czym ma polegać upokorzenie
to jest próba matki, no teraz zaczynam interpretować własny film, ale to jest moim zdaniem próba matki pokazania, że to jest tylko maszyna, że nie można temu ufać, takie uczucia nie są prawdziwe i robi to przez upokorzenie tańcem do piosenki gatunku muzycznego, za którym ojciec nie przepada. I tu pamiętam, jak leżałem w łóżku zmęczony, co zrobić z tą sceną i kiedy znalazłem disco polo, wstałem i puszczałem bardzo głośno wszelkie disco polo w mieszkaniu, jakie znalazłem, co w pierwszym momencie moja dziewczyna absolutnie nie kupowała tego pomysłu, uważała, że jest koszmarny i przecież tego nie będzie się dało oglądać. Ciekawe, co by Rozumiałem obiekcję, ale przekonałem ją. Ciekawe, co by na to powiedział Wojciech Mann. Do niego jeszcze za chwilę wrócę, bo to jednak też jest bardzo mocny wymiar tego filmu. Ale porozmawiajmy właśnie o obsadzie, bo tutaj spotykają się Małgorzata Korzuchowska, Jacek Poniedziałek, Piotr Witkowski i Natalia Łągiewczyk, przepraszam najmocniej za przekręcenie nazwiska, próbę przekręcenia nazwiska. Więc jak tutaj te postaci, mam na myśli samych aktorów, wchodziły w ten film? Czy to były twoje wymarzone osoby, żeby zagrały w tej historii? Jak to tutaj zadziałało? Ostatecznie wszyscy byli moimi wymarzonymi aktorami. Właściwie to miałem dużo szczęścia, bo pomijając problemy, no aktorzy są, a szczególnie część tutaj z bardziej rozpoznawalnych, są bardzo zajętymi ludźmi i kiedy kilka dni na planie filmu studenckiego jakby nie było, ciężko uznać za najwyższy priorytet, nawet jeżeli chęć jest i staranie. Więc granie kalendarzy 4 aktorów nie było prostym zadaniem. Ale miałem to szczęście, że aktorzy po przeczytaniu scenariusza, po krótkiej rozmowie jakoś byli bardzo zainteresowani tym projektem. I nie musiałem tutaj jakoś bardzo za nimi ganiać. Musiałem ganiać za panem Wojciechem Mannem, ale po prostu tutaj wyzwaniem było dotarcie do niego. No właśnie, porozmawiajmy chwilę o tym głosie, który staje się tutaj trochę głosem Aleksy, czy innego asystenta dźwiękowego w mieszkaniu. Czy ty od początku wiedziałeś, że to właśnie ma być on? Jak to tutaj działało? Tak. Tak? To było jasne? W momencie, kiedy w scenariuszu się pojawił głos, wiedziałem, że jest to Wojciech Mann. Miałem plany zastępcze, oczywiście awaryjne, ale pół roku szukałem kontaktu, żeby przeczytał scenariusz. I udało się, jak wiemy z filmu, ale też jestem ciekawa, czy wszystkie rzeczy, które on mówi, to są twoje pomysły, czy osoba tak doświadczona w graniu z głosem też coś wniosła do tego projektu? Jak to tutaj zadziałało? Nie chcę się tu chwalić, ale nagranie z panem Wojciechem było bardzo szybkie. Zostałem zaproszony do Studia Trójki, kiedy jeszcze można było go tam znaleźć. I naprawdę w 10-15 minut wszystko zgraliśmy. I to polegało tylko na przeczytaniu kwestii ze scenariusza, które zostały osobno wypisane i ja tylko prosiłem o inny sposób przeczytania i to wszystko. Także nie, to scenariusz został ogólnie zagrany tak 99%, film do scenariusza. Najwyżej dialogi gdzieś tam znikły, potem w montażu zostały skrócone lekko. Tak, no to akurat co tutaj oglądamy na ekranie, to jest niesamowicie precyzyjna sytuacja. Ja sobie nawet tutaj zrobiłam notatki do poszczególnych dialogów. Jeśli chcesz, to mogę ci je przytoczyć, bo zawsze sobie spisuję na bieżąco, kiedy oglądam film. I poza tym, że miałam właśnie punkt wyjścia, zakochani i kredyt i lekkie kręcenie oczami po suficie, to zapisałam też takie rzeczy, nie bardzo mnie na niego stać, ale totalny twist. Zasługujesz na człowieka, wow. I mamo, wyłączyłaś tatę? Drugie wow, takie z wieloma literkami o w środku. Więc to też jest niesamowita sprawa, jak tutaj na poziomie dialogów to działa. Czy ty dużo musiałeś z aktorami próbować to, żeby to właśnie tak precyzyjnie zagrało w tych określonych sytuacjach? Jak to tutaj wyglądało? Wiesz co, próbę mieliśmy tylko jedną, dość krótką, przed spotkaniem na planie, ale na planie przez to, że jest to film kameralny, dzieje się praktycznie tylko w jednym wnętrzu, to udało mi się mieć tyle czasu, że niektóre sceny, konkretne ujęcia po prostu powtarzaliśmy wielokrotnie, tak żeby efekt był taki, jak gdzieś tam sobie wyobrażałem. Oczywiście, jak mówiłem,
aktorzy grali dialogi, które napisałem bardzo precyzyjnie, co nie zmienia faktu, że dodali niesamowicie dużo życia, charakteru postaciom sami od siebie. Szczególnie bym tu Piotrka Witkowskiego wyróżnił, bo uświadomiłem sobie, że jakby nie miałem szczególnego pomysłu na postać Ksawerego. On dodał mu więcej jakiegoś humanizmu. To współczucie, na przykład, z którym patrzy na wyłączonego Roberta, to jest od Piotrka. Tak, to jest niesamowite, jak to tutaj działa na poziomie aktorskim. To się naprawdę udało. Powiedz mi jeszcze, bo ja mam takie wrażenie, że akurat w tym roku w konkursie mamy kilka filmów, które jakoś zahaczają o gatunek, jakim jest science fiction, czy filmy opowiadające o przyszłości, ale zwykle jakoś twórcy od tego stronią, od tego akurat gatunku. Ciekawa jestem, czy masz jakieś przemyślenia na temat tego, dlaczego. Cóż w science fiction jest takiego, że nawet w takich formach jak twoja, czyli właśnie bardziej każąca nam pomyśleć niż zobaczyć przyszłość, czemu tego jest tak mało? Co ty na to, Janku? Znaczy, kilka rzeczy przychodzi mi do głowy. Jedna może, na której bym się skupił, to może jest to skojarzenie, że film science fiction potrzebuje pieniędzy, a jeżeli pieniędzy nie ma, to wygląda przaśnie. Co czasem jest prawdą, bo jeżeli chce się robić scenografię, przyszłość, futuryzm, nie ma pieniędzy, no to wychodzi cepeliada. Przy czym być może niedostatecznie powszechne jest rozumienie science fiction jako tak naprawdę filmów koncepcyjnych, jako opartych na jakimś założeniu. U mnie w filmie założenie jest takie, że istnieją roboty, które wyglądają jak ludzie i zachowują się właściwie jak ludzie. I no, widz musi to przyjąć i tyle, albo film nie będzie miał sensu. I już na tym dla mnie, dla ciebie, wydaje mi się, opiera się to science fiction. Być może sam gatunek po prostu kojarzy się ludziom z megaprodukcjami, których no nie sposób robić za małe pieniądze. A tak naprawdę filmy w Polsce są za małe pieniądze. No ale całe szczęście są tacy twórcy jak ty, którzy idą w ten świat i opowiadają to w taki sposób, jak widzimy w tym przypadku. Ja jestem ci osobiście wdzięczna za ten film, bo jestem fanką też takiego science fiction, które nie potrzebuje budżetu, żeby zmusić nas do myślenia o tym, jak to kiedyś będzie, kiedy różne nasze technologiczne marzenia się spełnią i kiedy będziemy się musieli mierzyć z tą nową rzeczywistością. Więc ja ci bardzo dziękuję, że wysłałeś mnie w taką przyszłość i że wszystkich widzów, którzy ten film zobaczą, wysyłasz w przyszłość właściwie. Dziękuję, to bardzo miłe. Nie ma sprawy. A ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę powodzenia w konkursie filmów krótkometrażowych i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy i pogadamy o tym, czy androidy marzą o elektrycznych owcach, bo to jest jednak temat jak rzeka, długi i szeroki. Piękna książka. Piękny film, Dzięki. nawet 2. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.